Ta płyta jako młodemu słuchaczowi cięższych brzmień wyjątkowo przypadła do gustu. Podobały mi się ostrzejsze wersje starych kawałków, jak i te nowe. To była również jedna z pierwszych oryginalnych kaset, jakie kupiłem sobie w życiu. A dzisiejszym albumem jest Kazik na żywo, ale w studio. Kazik Staszewski to jeden z popularniejszych i płodniejszych polskich artystów. Twórca wielu projektów, takich jak Kult, Kazik, Bulldog czy Kazik na żywo. Urodził się w 1963 roku w Warszawie. Jest piosenkarzem, felietonistą, producentem muzycznym i saksofonistą. Zasłynął jako twórca tekstów socjologicznych i politycznych opisujących naszą rzeczywistość. W młodości był zafascynowany takimi kapelami jak Pink Floyd, Led Zeppelin czy Black Sabbath. Później punk rockiem, a następnie funkiem w stylu George'a Clintona czy Grandmaster Flasha. Z tych fascynacji rodzi się ciężko gitarowy projekt Kazik na żywo, którego notabene pomysłodawcą był basista Michał Kwiatkowski. Skład uzupełniają Adam Burzyński na gitarze oraz Kuba Jabłoński na perkusji. W tym składzie nagrywają debiut Kazik na żywo, ale w studio, o którym opowiem tu parę słów. Na albumie znalazły się w cięższych wersjach utwory z dwóch pierwszych płyt Kazika Spalam się i Spalaj się, Kultu, Staty Kazika, covery oraz nowe utwory jak Artyści, który cieszył się wtedy niezwykłą popularnością. Notabene powstał nawet do niego teledysk, w którym prezentowane są archiwalne zdjęcia aktorów, którzy wręczają kwiaty komunistycznym dygnitarzom. Cały koncept opiera się na stylistyce rapcora w stylu Rage Against the Machine czy Beastie Boys. Jednak zdarzają się balladowe momenty jak Spalaj się czy Biały Gibson. Kazik w stosunku do swojej macierzystej kapeli, czyli Kult, tutaj ma bardziej ostry wokal, a czasem nawet krzyczy. A wszystkie piosenki można było wcześniej usłyszeć na solowych koncertach Kazika. Jest tu wyczuwalna ta koncertowa energia, a że wreszcie zarejestrowano te kawałki w studiu nagraniowym, także tytuł płyty jest adekwatny do zawartości. Niektóre kawałki mają zapożyczenia od innych artystów. Na przykład w Kalifornii ponad wszystko słyszymy motyw z Enter Sandman Mety. Zaś podkład do artystów jest zapożyczony z kawałka Krishna Brothers We Know How to Kill. A taki Spalaj się zamyka motyw z Paranoid Black Sabbath. Więc również dzięki tym motywom płyty słucha się z prawdziwą przyjemnością oraz z tą nutką nostalgii do tych czasów, które już nie wrócą. To była wtedy jedna z żelaznych pozycji polskiego rockowego łojenia, jak Proletariat, Big Cyc, Piersi, czy nawet Leroy Scyzoryk, w którym główny riff zagrał Grzegorz Skawiński. Dla 15-letniego dzieciaka w czasach przemian w Polsce była to płyta pełna ognia, energii oraz buntu, którego szukało się w muzyce oraz na koncertach. Można było nią sobie podładować akumulatory, które były wyczerpane długotrwałym siedzeniem w ławach szkolnych. Na pewno w tamtym czasie na naszym rynku był to projekt pionierski. Dopiero po jakimś czasie zaczęły pojawiać się podobne kapele jak Flapjack czy Dynamite. Trzeba też przyznać, że w stosunku do kolejnych wydawnictw Kazika na żywo ta płyta może wydawać się trochę niedopracowana, trochę chaotyczna. Ale kogo to wtedy obchodziło? Ważny był ciężar i chwytliwość riffów oraz teksty, które pamiętam do dziś. Z chęcią odpalam płyty Kazika na żywo, by poczuć flow tamtych lat, gdy na koncerty wchodziło się bez wiskania przez ochronę, a szczytem technologii był Atari 65XE na kasety podłączony do Elektrona czy innego Gold Stara Art B. A co najważniejsze, miało się wtedy przyjaciół, z którymi można było na żywo, jak w tytule, dzielić pasje muzyczne, a nie przez jakiś światłowód. To posłuchajmy teraz fragmentów tego polskiego ciężko-gitarowego albumu. Na początek proponuję utwór, który musiał się tu znaleźć, czyli Artyści. Z chwytliwym, prostym riffem oraz bardzo wciągającym, melodyjnym refrenem. To nieprzemijalny kawałek, w którym występuje nawet quasi-slayerowe solo. Tekst jest gorzką satyrą na środowisko artystyczne, jego zakłamanie, ale i krytykę społeczeństwa, które na to pozwala. Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych bajek. W oparach wódki to wszystko się tak cyklicznie powtarza. Czas nadziei, człowiek z żelaza. Nie ma litości to kolejny kawałek, który uwielbiam. Oparty na basie, hardkorowych riffach oraz mocnym rapowaniu tekstu przez Kazika. Jest to brutalny numer z agresywnym tekstem o przemocy, degeneracji społecznej, upadku moralnym oraz bezsilności jednostki wobec zastanego stanu rzeczy. Nowy pan nadchodzi, nowy pan rządzi. Jakie imię jego? Tłumy sług gromadzi, niegdyś prawi dziś dla chwały jego królestwa. Dla niego czynią najgorsze kurestwa. Następnie proponuję wybitnie rage'owy Tak się robi historię z ciężkimi gitarami oraz brudnym solo w stylistyce wow. To wszystko tworzy ten rapkorowy numer. To według mnie najcięższy utwór na płycie. Tekst mówi, że historia jest płynna, tworzona przez skorumpowanych, zwycięskich polityków, którzy wykorzystują do tego przemoc, ale i religię. Tak się robi historię, tak się robi historię, tak się robi historię. Na zakończenie
zakończenie proponuję ostry numer Świadomość. Jest to jeden z lepszych utworów Kazika z ostrymi riffami oraz bardzo chwytliwym refrenem. W środku występuje świetna jazzowa fraza bez wokalu, która zostaje następnie zdmuchnięta ostrymi riffami refrenu. Tekst jest antypolitycznym manifestem, w którym Kazik nawołuje do krytycznego myślenia oraz empatii. Miej świadomość! Możesz robić co chcesz, miej świadomość! Czy dobrze chcesz? Czas zobaczyć okładkę i wkładkę. Okładka przedstawia rysunek stworzony przez młodego syna Kazika, Janka Staszewskiego, wykonany podczas słuchania opowieści Konia Pawła Konnaka, narysowany czarną kreską na białej kartce. Jest na nim wiele elementów jak twarze, czaszki, telewizor, krzyże i inne. Nad całością dominuje czerwony napis Kazik, choć pierwotnie miało na front trafić niewyraźne foto z koncertu. Wkładka zaczyna się kilkoma zdjęciami muzyków wydrukowanych na czarnym tle. Niektóre z nich są pomazane niebieskim markerem i mają jakieś osobliwe podpisy. Na 4. stronie podziękowania oraz adres do SP Records i telefon do zespołu. Dalej kolejne foty i miejsce na ewentualne autografy. Całkiem fajny pomysł. Na kolejnej stronie informacje, gdzie i kiedy nagrano album, artyści współpracujący, info, kto napisał teksty i muzykę. Dalej kolejne foty muzyków. Na stronie zamykającej wkładkę podano tytuły utworów oraz skład nagrywający. Na krążku CD umieszczono fragment rysunków z okładki. Na stronie zamykającej pudełko Janek Staszewski umieścił różne postacie, dość ciekawe w formie, trupy, klauni, gołebaby i tym podobne. Niżej czerwony napis Kazik i adres do SP Records wraz z logotypem. Jakby ktoś nie wiedział, SP to inicjały Sławek Pietrzak. Tyle lat minęło, a ja bardzo lubię wracać do tej płyty. Tych energetycznych, mocnych dźwięków ze świetnymi tekstami Kazika, które w ogóle się nie zestarzały, a patrząc na dzisiejszą rzeczywistość mam wrażenie, że są aktualne jak nigdy dotąd. A Kazik jak to Kazik zawsze miał coś wartościowego do powiedzenia i to się ceni. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!